Jak skutecznie pogodzić ze sobą dwie zwaśnione strony? W średniowieczu mieli na to dość radykalny sposób. Na przykład przy konklawę, kiedy dwa stronnictwa nie były w stanie wybrać papieża, zamykano wszystkich zainteresowanych do budynku, bez jedzenia i bez picia, na tak długo, aż wybrali papieża. Donald Trump ma tak naprawdę bardzo podobną strategię. Używa siły i właśnie dlatego jego wysłannik załatwił rozejm w Gazie. W tym odcinku opowiem Ci, kto tak naprawdę jest ojcem sukcesu w Gazie. Joe Biden czy Donald Trump? Odpowiem Ci też na pytanie, czy Donald Trump załatwi pokój na całym Bliskim Wschodzie. Świat i ludzie. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. Donald Trump ma już pierwszy sukces. Jeszcze zanim został zaprzysiężony na prezydenta, zakończył 15-miesięczną wojnę w Gazie. Tak przynajmniej mówi o tym nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. A co jeśli rozejm w Gazie tak naprawdę jest sukcesem odchodzącego prezydenta Joe Bidena albo mało znanych w świecie dyplomatów z różnych krajów, którzy przekonali obie strony, by złożyły broń? Posłuchaj do końca, a dowiesz się nie tylko, kto jest ojcem sukcesu, ale także co dalej może stać się na Bliskim Wschodzie. Jest czwartek, 23 stycznia 2025 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. More than 700 Israelis are now feared dead after unprecedented attacks by Hamas militants. 7 października 2023 roku to dzień, który wszyscy na Bliskim Wschodzie zapamiętają na zawsze. Tysiące bojowników Hamasu rankiem niespodziewanie wdarły się na południe Izraela. Atakowali kibuce, zabijali cywilów, a kilkuset porwali. Już kilka godzin później w odpowiedzi izraelskie samoloty zrzucały bomby na Gazę, skąd Hamas rozpoczął swój bezprecedensowy atak. A potem mieliśmy 15 miesięcy najbardziej brutalnej wojny w Gazie w historii. Bomby spadające na cywilne domy, szkoły, szpitale, izraelscy żołnierze szturmujący pełne cywilów i chorych szpitale, zabijanie pracowników organizacji humanitarnych i wreszcie całkowita blokada Gazy, która doprowadziła do tego, że Palestyńczycy z głodu byli w stanie zadeptać się na śmierć, byleby tylko zdobyć worek mąki. I przede wszystkim niewiarygodnie wysoki poziom wzajemnej nienawiści. W izraelskich mediach w zasadzie trudno znaleźć informacje o zabijanych setkami i tysiącami Palestyńczykach, ale za to każdy ranny żołnierz jest skrupulatnie odnotowywany. Tak jakby Palestyńczycy nie byli w ogóle ludźmi. Po drugiej stronie tak samo wysoki poziom nienawiści. Tysiące cywilów, którzy przystępują do Hamasu i islamskiego dżihadu i chwytają za broń i bez zahamowań atakujący cele cywilne w Izraelu. Czy w takich warunkach można w ogóle myśleć choćby o zawieszeniu broni? Prób było kilka, niektóre nawet się udawały, ale tylko na chwilę. I wreszcie przychodzi niedziela, 19 stycznia 2025 roku. Rozejm w końcu wchodzi w życie. Na razie mamy uzgodniony pierwszy etap, czy pierwszą fazę tego porozumienia. To profesor Maciej Munich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w rozmowie z programem Pierwszym Polskiego Radia. To jest 6-tygodniowy okres, gdzie strona palestyńska, czy Hamas tak dokładnie, ma wypuścić 33 osoby przetrzymywane jako zakładnicy i to są kobiety bądź mężczyźni powyżej 50 roku życia. Natomiast w zamian za to strona izraelska ma zwalniać ze swoich więzień aresztowane osoby po 7 października, głównie też kobiety, dzieci, znaczy tam do 19 roku życia, według zasady za jedną kobietę 30 więźniów palestyńskich, a za mężczyznę 50. I to ma się odbywać dzień po dniu po kolei. Ponadto strona izraelska zobowiązała się, że wpuści 600 ciężarówek do strefy Gazy dziennie. Z tego 50 z nich ma móc przewozić paliwo, co jest kluczowe.
Ponadto od 16 dnia mają rozpocząć się rozmowy dotyczące drugiej fazy tego porozumienia, kiedy to strona izraelska w pełni opuści strefę Gazy. Bo nie powiedziałem, teraz częściowo ma się wycofywać strona izraelska ze strefy Gazy, potem ma w pełni ją opuścić, a strona palestyńska ma zwolnić wszystkich pozostałych, czyli tu głównie chodzi o mężczyzn, czy też o żołnierki tych pojmanych. Faza trzecia ma objąć odbudowę strefy Gazy. Z tym, że faza druga i trzecia w praktyce nie są jeszcze uzgodnione. To, co jest ważne i pocieszające, to zapis, że jeśli nie zostanie osiągnięte porozumienie odnośnie drugiej czy trzeciej fazy, to zawieszenie broni automatycznie ulega przedłużeniu, czyli nie można powrócić do działań wojennych. I to jest ta bardzo pozytywna wiadomość. Przypatrzmy się nieco bliżej temu rozejmowi. Jeśli śledzisz blisko wojnę w Gazie, to pewnie zastanawiasz się, czy gdzieś już nie słyszałeś o takim porozumieniu. Tak, to jest dokładnie taki sam rozejm, jaki miał wejść w życie 8 miesięcy temu. Co się zatem takiego stało, że Izrael wtedy się nie zgodził, a teraz dał zielone światło? Profesor Maciej Munich nie ma wątpliwości. Chodzi o osobę Donalda Trumpa. To porozumienie, które teraz weszło w życie, ono było wynegocjowane już w maju, czyli grubo ponad pół roku temu. Tyle tylko, że poprzednia administracja prezydenta Bidena nie była w stanie wymusić na stronie izraelskiej przyjęcia tego porozumienia. Okazało się, że po zwycięstwie Trump, który zapowiedział, że jeśli do jego inauguracji to porozumienie nie wejdzie w życie, to, jak się wyraził, rozpęta się na Bliskim Wschodzie piekło, odniosło skutek. Przede wszystkim pojechał specjalny wysłannik prezydenta elekta, czyli Steve Witkow. Te prace toczyły się oczywiście za prezydentury Joe Bidena, więc tutaj przypisywanie takiej zasługi tylko i wyłącznie nowej administracji prezydenta Trumpa oczywiście byłoby przesadą, ale... To z kolei dr Przemysław Osiewicz z Instytutu Sobieskiego w rozmowie z Polskim Radiem 24. Warto podkreślić bardzo dobre relacje osobiste Donalda Trumpa z Benjaminem Netanyahu, z premierem Izraela. Tam różne problemy w tych relacjach między nimi miały miejsce w przeszłości. Chociażby 4 lata temu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, w której przecież to właśnie Benjamin Netanyahu pospieszył z gratulacjami dla Joe Bidena, trochę uprzedzając fakty i oficjalne ogłoszenie wyników, i Donald Trump miał mu to za złe, ale myślę, że ten okres takiego kryzysu jest za nimi i jestem pewien, że będziemy się pewnie z biegiem czasu dowiadywali różnych szczegółów. Natomiast jestem przekonany o tym, że zanim jeszcze doszło do zaprzysiężenia Donalda Trumpa, na pewno były kontakty, oczywiście takie nieoficjalne, między doradcami czy osobami związanymi z Donaldem Trumpem, a osobami z otoczenia izraelskiego premiera. Myślę, że tutaj jakiegoś przypadku nie ma, że akurat te dwa wydarzenia zbiegły się ze sobą w czasie. Ale ten rozejm podpisany z Hamasem to jest w pewnym sensie przyznanie słabości Izraelowi. Jak Donald Trump to wyjaśni swoim wyborcom w Stanach? To oczywiście on budzi też wiele kontrowersji, zwłaszcza to postanowienie dotyczące proporcji, jeśli chodzi o wymianę czy zakładników, czy jeńców. Zresztą to nie pierwszy taki przypadek w relacjach izraelsko-palestyńskich. Tutaj pewnie takim książkowym przykładem jest uwolnienie Gilada Szalita, tego żołnierza izraelskiego, który kilkanaście lat temu został uwolniony i tak naprawdę wówczas rząd Izraela wypuścił kilkuset więzionych Palestyńczyków w zamian za jednego żołnierza, co wywołało naprawdę duże kontrowersje nawet w samym Izraelu, chociaż dzisiaj nikt nie podważa zasadności tego kroku, bo to była też informacja dla opinii publicznej: nigdy nie zostawiamy naszego obywatela bez pomocy. Ta wiara została zachwiana po tym, w jaki sposób rząd Benjamina Netanyahu podchodził do tej grupy zakładników pojmanych przez Hamas w październiku 2023 roku. Myślę, że to, czego jesteśmy świadkami, to jest próba takiej odbudowy trochę zaufania Izraelczyków do rządu, do państwa, że jednak jest gdzieś ta czerwona linia nieprzekraczalna, taka granica, nazwijmy to umownie granica racjonalności, przy której przyjmujemy, że osiągnęliśmy cele wojskowe. Oficjalna narracja jest taka, że Hamas jest rozbity, nie będzie stanowił w najbliższym czasie zagrożenia dla Izraela. Myślę, że to jest prawda.
prawda. Pytanie, co jeszcze więcej można by było w strefie Gazy zniszczyć, co jeszcze więcej, jak jeszcze bardziej można by było Palestyńczyków w strefie Gazy upokorzyć, skrzywdzić, tak? No nie da się bardziej. Jest oczywiste, że z perspektywy palestyńskiej to zawieszenie broni jest zwycięstwem Hamasu, czyli w praktyce nie ma mowy o jego zniszczeniu. Widzieliśmy natychmiast, kiedy była ta wymiana zakładników, widzieliśmy umundurowanych policjantów i bojowników z karabinami na ulicach Gazy, jakby dających wyraźnie znać, nie zostaliśmy pokonani. Gazę można zburzyć, ale Hamas dalej istnieje. Rozejm w Gazie nie rozwiązał rzecz jasna problemu. Hamas już zapowiedział, że szykuje nowy atak na Izrael, no bo w końcu twierdzi, że tę wojnę już wygrał. A sami Palestyńczycy w Gazie przeczesują ruiny zbombardowanych domów i znajdują kolejne ciała. Władze twierdzą, że takich ciał leżących pod gruzami może być nawet 10 000, co oznacza, że liczba ofiar tej brutalnej wojny po stronie palestyńskiej jest znacznie wyższa niż podawane oficjalnie 47 000 osób. Czy zatem rozejm się utrzyma, a Donald Trump będzie mógł na razie pozbyć się problemu Gazy? Zapewne tak, ale na kilka miesięcy, a potem wszystko będzie zależało od tego, co będzie działo się w samym Izraelu. Bo że w Gazie nic się nie zmieni, no to jest niemal pewne. Innymi słowy, czy Trump nadal będzie wspierał izraelskiego premiera Benjamina Netanyahu? Raz jeszcze profesor Maciej Munich. Z pewnością Netanyahu miał dobre relacje z prezydentem Trumpem, natomiast one się popsuły pod koniec kadencji, a przede wszystkim w momencie wyboru prezydenta Bidena, kiedy to Netanyahu był jednym z pierwszych, który pogratulował Bidenowi, mimo że prezydent Trump wtedy jeszcze zgłaszał różne obiekcje co do ważności wyborów i tak dalej, to pamiętamy. I to było coś, co na pewno bardzo popsuło relacje Netanyahu z Trumpem. I w tej chwili wydaje się, że nie są to przyjaciele, tak ujmę delikatnie. Natomiast to nie zmienia faktu, że oczywiście Stany Zjednoczone pod przewodnictwem prezydenta Trumpa będą dalej proizraelskie. Tylko to niekoniecznie znaczy, że będą stawiały na Netanyahu jako na szefa Izraela. Być może będą wolały widzieć na stanowisku premiera kogoś mniej kontrowersyjnego i z kim się im będzie łatwiej współpracować, na przykład Bennego Gantza czy innego z polityków bardziej centrowych. Profesor Maciej Munich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego opowiadał o tym, czy przyjaźń pana Trumpa i pana Netanyahu przetrwa próbę czasu. A ty, drogi przyjacielu, co myślisz o tym i o podejściu Trumpa do Bliskiego Wschodu? Czekam na twój komentarz pod tym odcinkiem. A już za moment dowiesz się, czy Donald Trump przyniesie pokój na całym Bliskim Wschodzie. Pod tym odcinkiem zostaw także lajka i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu. Jest jedno pytanie, którego na Bliskim Wschodzie absolutnie nie zadajesz, jeśli masz mało czasu i się spieszysz. Jak rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński? Bo odpowiedź na to pytanie jest dłuższa niż niejeden bollywoodzki tasiemiec. Wielu było takich, którzy próbowali. Bill Clinton, Tony Blair, Barack Obama i Donald Trump, a w zasadzie jego zięć Jared Kushner. Plan pokojowy Kushnera, przedstawiony w 2020 roku, nazywany był planem stulecia, ale nie przetrwał nawet 100 dni, bo tak naprawdę dawał bardzo dużo Izraelczykom, a nie dawał nic Palestyńczykom. I co zrozumiałe, ci drudzy po prostu nie byli nim zainteresowani. Ale guess who's back? Będziemy pewnie świadkami do powrotu do tego tak zwanego planu Trumpa z 2020 roku. Ponownie dr Przemysław Osiewicz z Instytutu Sobieskiego w rozmowie z Polskim Radiem 24. Jestem przekonany o tym, że będzie próba powrotu do tej koncepcji, do próby tak naprawdę usankcjonowania istnienia dwóch suwerennych państw, ale jednocześnie z zabezpieczeniem interesów narodowych, czyli izraelskich interesów narodowych i tym
tak zwanym korytarzem eksterytorialnym, bez względu na to, jak on by miał wyglądać między strefą Gazy a zachodnim brzegiem Jordanu. No, wystarczy tylko jednak spojrzeć na obecną mapę i podziały terytorialne i tych różnych stref autonomii palestyńskiej, żeby zrozumieć, że w tej postaci proponowanej z 2020 roku ten plan nie miał szansy powodzenia, nie miał szansy być zrealizowany. Pytanie, czy nie będzie stanowił podstawy dla jakiejś nowej koncepcji. Moim zdaniem tak, że na pewno będzie taki powrót, bo rozwiązanie tego konfliktu bliskowschodniego, o czym Trump wielokrotnie mówił, to chyba taka jego największa ambicja. Tak, on chciałby pewnie przejść do historii jako ten, który ten węzeł gordyjski przeciął. I być może zostanie później laureatem pokojowej Nagrody Nobla. Na przykład, co myślę akurat mieściłoby się na pewno w jego planach i na pewno i jego pytanie, ego na czy pewno. nie wygórowanych. Tak, myślę, że jego ego obejmuje. Jeszcze tutaj dodajmy, gdyby mu się udało w jednym roku jeszcze być twarzą zakończenia wojny w Ukrainie, to mielibyśmy tutaj pakiet dla wnioskodawców wręcz złoty. The golden age of America begins right now. Donald Trump może nie rozróżnia Omanu od Kuwejtu, nie wie, czym się różnią sunnici od szyitów, ale jedno trzeba mu przyznać. Na Bliskim Wschodzie ma już jeden spory sukces. To porozumienia abrahamowe. Od czasu swojego powstania w 1948 roku Izrael był dla Arabów ciałem obcym na Bliskim Wschodzie. Tak naprawdę wszystkie kraje arabskie łączyło tylko jedno – nienawiść do Izraela. W niektórych krajach tego Izraela nie było nawet na szkolnych mapach. Czasy się jednak zmieniają, a Donald Trump, a w zasadzie jego wspomniany zięć Jared Kushner, także biznesmen i deweloper, który o geopolityce nie ma zielonego pojęcia, doprowadził do tego, że Izrael zaczął podpisywać z kolejnymi krajami porozumienia abrahamowe. W dużym skrócie, państwo X uznaje, że Izrael istnieje i o zgrozo pozwala Izraelczykom przyjeżdżać na zakupy, a potem zawiera szereg umów handlowych. Serio, dla pokolenia naszych rodziców coś takiego byłoby tylko zwidem po ostrej dawce marihuany. I tak po kolei Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Sudan i Maroko. W kolejce czekali następni, w tym prawdopodobnie także Arabia Saudyjska. I to byłby dopiero news. Ale na przeszkodzie stanęła wojna w Gazie. Wojny jednak na razie nie ma, a że Donald Trump jest trochę jak inżynier Mamoń, najbardziej lubi to, co już zna, to zapewne wyśle zięcia znów na Bliski Wschód. Myślę, że tutaj kalkulacja jest bardzo prosta. Arabia Saudyjska, przynajmniej w świecie arabskim, a przynajmniej w większości państw świata arabskiego, podkreślam, jest postrzegana jako lider. Czy to się przywódcom innych państw arabskich podoba, czy też nie. Tak jest, Arabią Saudyjską trzeba się liczyć. Z Arabią Saudyjską przynajmniej od 2 lat, bo mamy, zauważamy takie ocieplenie też w relacjach. Coraz bardziej liczy się też prezydent Turcji Erdoğan, więc tutaj mamy szersze pole i to jest kwestia tych 4 lat. Myślę, że to za prezydentury tej drugiej Donalda Trumpa będzie miało miejsce, czyli próba rzeczywiście normalizacji stosunków między Arabią Saudyjską a Izraelem, bo już było blisko tego w 2023 roku. No i oczywiście głównym beneficjentem tego był wówczas Iran. Natomiast mam też nadzieję, że tutaj administracja amerykańska wyciąga wnioski z przeszłości i z tej konferencji słynnej bliskowschodniej w Warszawie w 2019 roku. Moim zdaniem, gdyby była chociażby jakaś szczątkowa próba zaproszenia Irańczyków do udziału w takich negocjacjach regionalnych, żeby ten ład regionalny ustanowić, byłaby szansa, wtedy byłaby naprawdę realna szansa na pokój w regionie. Doktor Przemysław Osiewicz z Instytutu Sobieskiego w rozmowie z Polskim Radiem 24. A no właśnie, Iran. O tym kraju jeszcze nie wspomnieliśmy. To kluczowy kraj dla całego regionu. W pierwszej kadencji Trump doprowadził do tego, że władzy w Iranie odzyskali zacietrzewieni antyamerykańsko-konserwatyści. Teraz wciąż rządzą, ale już prezydent Iranu należy do stronnictwa umiarkowanego. Jeśli zatem ludzie Trumpa sprytnie to rozegrają, to kto wie, czy amerykański prezydent nie będzie spotykał się z irańskimi przywódcami. Ale może mnie tylko nieco poniosło. O tym, czy Donald Trump będzie peacemakerem na Bliskim Wschodzie, czyli po polsku, czy zaprowadzi tam pokój, opowiem Ci też w następnym odcinku. Dlatego subskrybuj nas, jeśli jeszcze tego nie robisz. I koniecznie włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. A te nowe odcinki podcastu Świat możesz znaleźć w każdy czwartek i w każdą niedzielę na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. Jesteśmy też na Instagramie, na Threads czy na Facebooku. Wszędzie tam znajdziesz nas, wpisując w wyszukiwarkę Podcast Świat. Przypominam jeszcze o lajku i o Twoim komentarzu pod tym odcinkiem.
i koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Teraz to wszystko. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia. To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.